Jadę do Korei Północnej. Jak mi to wyjdzie, nie wiem. Nie wiem, jak się tam dostać. Wczoraj było strasznie zimno, jakieś minus 9 stopni. Wszedłem z hotelu, pojechałem sobie obejrzeć jedną dzielnicę i jak wysiadłem z autobusu, było mi tak zimno, że po prostu poszedłem na drugą stronę na przystanek i pojechałem z powrotem. A wy w tej Polsce co tam? Pewnie 15 stopni, nie? Nie za gorąco? 충전할 금액을 선택하여 주십시오. 충전이 끝날 때까지 충전을 완료하여 Musiałem sobie doładować kartę, bo już było blisko wyczerpania. Nie wiem, gdzie jadę. No i uciekł mi. Bardzo ładne oznaczenia, nawet się nie zgubiłem. Tam jadę. Dobra, wysiadłem w Monsan i idę do strefy zdemilitaryzowanej. Jechałem tu chyba z godzinę, jestem jakieś 40 km od centrum Seulu. No, zobaczę, czy było warto. O, a co to? No, bym się wyglebał do tego wszystkiego. A tam, proszę, jaki zaniedbany chodnik. Co to ma być? Co to? Jedę sobie jakąś ścieżką albo drogą, nawet nie ma chodnika. Może gdzieś dojdę. Krówki. No się myśleliście, że w Korei nie wywala się śmieci do przepaści. To błąd. Wygląda na to, że jestem na jakiejś wsi. O, tu chyba jest nawet napisane, że nie wolno. A już jest nawalone śmieci tam, że... Ło! No ale to muszę przyznać, że to pierwsze takie miejsce, jakie widzę. To jest bardzo dużo szklarni. Oczywiście z plastiku, ale... Myślę, że i tak to się nazywa szklarnia. Plastikarnia. I przypomina mi to sceny z filmu Płomienie, gdzie koleś palił takie szklarnie.
Nie no, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie ma chodnika. Tu są pasy. Co to jest? Idę tam. Zaraz zginę. Dobra. Dotarłem do czegoś. Tam są taksówki. Pewnie żerują na takich frajerach jak ja. Nie mam pojęcia, jak tu się dostać. Inaczej. Metro nie jeździ. Autobus jeden nie minął przez jakąś godzinę. Jakoś... Co to jest w ogóle? Siedemnastometrowy pomnik z 17 segmentami symbolizujący 17 chłopa. 17 dyplomatów zginęło w wybuchu bomby. Chciałem do muzeum, ale w sezonie zimowym jest od 10 do 17, jest 17:15. Jest! No, mogę sobie pooglądać z zewnątrz. Tu jakieś coś. Tam flagi. Ciuchcia. Pozwólmy żelaznemu koniu biec znów. To jest chyba obserwatorium strefy zdemilitaryzowanej? Zaraz sprawdzę. Welcome to DMZ. No, żeby kupić bilet, trzeba wypełnić swoje dane. Welcome to El Masra. Okej, tam jest... Kurde, nie widać. Tam jest most pokoju, czy coś. I on prowadzi do Korei Północnej. A tu jest ogrodzenie. I tam jest strefa zdemilitaryzowana, ale można sobie pojechać tam gondolą. Dobra, idę tam. 여러분께서는 민간인 통제 구역을 하늘길로 통과하는 최초의 경약 160km입니다. 북쪽으로 보이는 교량은 대선과 평양을 육로로 갈 수 있는 통일대교. Nie opłaca się brać tej kryształowej. Bez sensu. 손대를 더할 것입니다. 민통선 내에는 노라산 전망대와 제3땅굴이 있으며 DMZ tour. Nie wolno wstawać. Historic site number 537 of ancient Korea from the Goguryeo period. As of now, the tourist train only goes as far as Dorasan Station. Next to it, you can see the mud flat. Despite the river's yellow hue, it is a clean ecological river where yellow pufferfish can be found. When you disembark at 하주 DMZ 평화 곤돌라를 Idę do obserwatorium. Mam nadzieję, że zdążę przed zachodem. Dupa. Dupa, dupa. Ale gówno. No tak to jest, jak się myśli, że coś jest otwarte, a coś nie jest otwarte, no. Co za gówno. Nie no. Se chociaż odpocznę. No. No, tragedia. Chociaż tam widok jest dobry. Ale no nie jest to nie jest to doświadczenie, na które liczyłem. Dobra, ale tam to już jest Korea Północna. Tam daleko. Ale jest zaliczone, widziałem. Tak dla kontekstu powiem, że jest godzina 18. Jak tutaj przyjechałem, to była 17:50. Dlatego już wszystko jest zamknięte. A liczyłem na dobre widoki, bo teraz będzie zachód słońca.
To by było tyle ze strefy zdemilitaryzowanej. Oczywiście pewnie są lepsze, ale to jest najbliższy punkt taki turystyczny, gdzie można się dostać w pobliżu Korei Północnej. Nie no, super. Nie ma taksówek, nie ma autobusu. Idę z buta. Jest ciemno. Nie ukrywam, że trochę się cykam. Jest przepaskudnie ciemno. Co szczęście mam latarę. I idę sobie. Trochę straszno, ale dam radę. Jeszcze tylko godzina. Czy jestem obstrany idąc tutaj? Może. Jest chodnik. Będę żył. Chciałbym jakoś podsumować dzisiejszą wycieczkę do tej strefy zdemilitaryzowanej, ale to było dość dziwne doświadczenie. Szczerze mówiąc, pierwszy raz byłem poza Seulem od kiedy przyjechałem. I jakoś tak dziwnie. Tak, metro, którym jechałem, zatrzymało się 3 stacje przed końcem, czyli tak naprawdę 3 stacje metra musiałem przejść na piechotę. Dotarcie do tego punktu później na piechotę zajęło mi 1,5 godziny. A według apki, którą używam, nie jeździ tam żaden autobus, nie ma żadnego chodnika, więc przedzierałem się przez jakąś wioskę, przez jakieś farmy. Tyle dobrze, że była asfaltowa droga, ale było strasznie. W sensie nie było to przyjemne, ale będą fajne wspomnienia. No i jeszcze jedna rzecz, że że przez całą drogę tutaj ani raz nie widziałem policji, więc tak wystarczy wyjechać z Seulu i od razu jest inaczej. A przejażdżkę gondolą polecam. Całkiem spoko tam jest, tylko warto sobie ogarnąć jakąś wycieczkę tam pewnie, a nie na pałę, jak ja. No, to pora schować. Pora. Jestem zmęczony.
Już wróciłem do hotelu. 23:36. Zmęczyłem się. Zrobiłem dzisiaj jakieś 19 km z buta w sumie. Chciałem nagrać jakieś przemyślenie po dzisiejszym dniu, bo proces powrotu zajął mi kilka godzin. Aplikacja źle mi pokazała, gdzie mogę się przesiąść na autobus. Później źle mi pokazało, jak będzie jechał autobus i zaczął mnie wywozić w drugą stronę. I na sam koniec wziąłem po prostu taksówkę i przejechałem 15 km nią. Plus jest taki, że taksówki są dość tanie. I zapłaciłem 27 000 wonów. 80 zł. Więc całkiem tanio. Ale jakbyście byli w Seulu, to warto zwracać uwagę na komunikację. I czasami lepiej się nie pałować, tylko wziąć tą taksę.